Wielu z Was uważa, że motocykle sportowe wymierają. I oczywiście wielu z Was ma rację. Ale czy do końca? Wielu producentów stwierdziło, że nie da się tak łatwo pokonać Unii Europejskiej i reaktywują swoje maszyny lub tworzą całkowicie nowe produkty. Przed Wami dwa fabrycznie produkowane i oferowane na rynku motocykle sportowe. Kawasaki ZX-6R i Yamaha R9. Porównamy te modele i zobaczymy dla kogo, który. Oglądajcie! Siemanko, witamy na kanale Mototalks. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy przedstawić Wam dwa flagowe motocykle sportowe marki Yamaha oraz marki Kawasaki. Motocykle, które cały czas możecie kupować w salonie dealera. Natomiast oczywiście są to jedne z ostatnich modeli motocykli, ścigaczy, supersportów, które są dostępne w ich ofercie. Przed Wami Kawasaki ZX-6R. Mamy tutaj motocykl, który ma klasyczną ścigaczową pojemność, tą powiedzmy najmniejszą, czyli jest to 600 na 4 cylindrach z silnikiem rzędowym oraz nowość ze strony Yamahy, coś czego jeszcze nie było, czyli sport z silnikiem 3-cylindrowym Yamaha YZF R9. Dlaczego te dwa motocykle ze sobą porównujemy? Ponieważ mimo tego, że mamy tutaj większą pojemność, tutaj jest 600, tu jest 900, to jednak tej 900 troszkę bliżej do tej 600 niż do litrowego motocykla, z którym można byłoby ją zestrajać. Dlaczego? Dlatego, że ta 3-cylindrowa jednostka generuje 119 koni mechanicznych, podobnie jak ta 600. Oczywiście wiąże się to jak najbardziej z różnicą w konstrukcji silników. 4-cylindrowa rzędowa kręci się wysoko do 13-14 tysięcy obrotów. W przypadku 3-cylindrowej rzędowy tutaj tych obrotów mamy troszkę mniej, dlatego też ta moc będzie po prostu minimalnie niższa. Natomiast R9 ma 97 Nm momentu obrotowego, gdzie w przypadku Kawasaki tych newtonów nawet nie ma 70. Co oznacza, że jednak ten silnik musimy kręcić wysoko i ta moc, ten moment obrotowy pojawia się znacznie później. Dlatego ten motocykl będzie miał troszeczkę lepszy dół, troszeczkę lepszą reakcję na gaz, troszkę lepszą dynamikę i nie będzie tego zaskakującego uderzenia mocy przy wysokich obrotach, tak jak w klasycznych 600, czyli tak jak w motocyklu typu Kawasaki. Oczywiście te motocykle są do siebie zbliżone parametrami również pod kątem wagi. Tutaj mamy 198 kg, a w większej pojemności Yamaha to 195 kg. Producenci zawsze podają te wagi z pełnymi zbiornikami paliwa. Także mimo mniejszej pojemności Kawasaki będzie maszyną troszkę cięższą. Oczywiście dla fanów klasycznej motoryzacji motocykli sportowych ten wybór będzie lepszy, ponieważ mamy tutaj klasyczną rzędową czwórkę, która ma w sobie dużo charakteru i dużo ducha tych dawnych lat. Jeżeli lubicie, cenicie charakterystykę pracy silnika 4-cylindrowego, no to wściekła, wykręcona na maksymalne obroty 600 daje niesamowity fan z jazdy, daje niesamowitego kopa i niesamowitą adrenalinę. Natomiast oczywiście daje tą frajdę na torze, gdzie faktycznie możemy tych wysokich obrotów używać. W przypadku tego motocykla, tym motocyklem bawimy się świetnie już od najniższych obrotów, już od samego startu, ale również oczywiście maszyna nie puchnie, nie kończy się przy wykręcaniu jej wysoko. Więc tutaj mamy motocykl bardziej uniwersalny, można powiedzieć, że bardziej do użytku codziennego, no i też troszeczkę ta R9 mimo swojej sportowej, agresywnej pozycji będzie tak cechowana. W przypadku pozycji mamy tutaj bardzo do siebie podobne pozycje. Oczywiście w obu przypadkach leżymy na motocyklu, leżymy na zbiorniku paliwa, mamy wysoko podniesione nogi, mocno ugięte kolana i w R9 i w ZX6. Co do zawieszeń w tych motocyklach, są to zawieszenia dość zbliżone. Technologicznie Yamaha tutaj troszkę góruje, ponieważ mamy tutaj najnowszej generacji Kayabę z pełną regulacją. No i z tyłu również Kayaba z pełną regulacją. No i ta Kayaba jest to najnowszej generacji zawias, który jest stosowany również w Yamasze R1 Race, więc jest to bardzo profesjonalne, zaawansowane zawieszenie nowej generacji. Co do Kawasaki, mamy tutaj zawieszenie Showa, które właściwie już od poprzedniego modelu ZX6 występowało, więc mamy tu oczywiście pełną regulację, napięcie
wstępne sprężyny, dobicie, odbicie. Jeżeli chodzi o tylny amortyzator, też jest to Amor Showa, również posiada pełną regulację, ale też nie jest to najnowszej generacji. Amor nie jest on stworzony dla potrzeb najnowszej Ninży, ale jest to kontynuacja Amora, który już występował w tym modelu w poprzednim. Na pewno co do hamulcy, Yamaha tutaj góruje nad Kawasaki z uwagi na genialne heble Brembo z stalowym oplocie, jak również radialną pompę hamulcową, również Brembo. Co do Kawasaki, mamy tutaj bardzo dobre hamulce, są to Nissiny, radialnie zamontowane, oczywiście czterotłoczkowe zaciski, duża tarcza hamulcowa średnicy 310 mm oraz również radialna pompa Nissin, więc skuteczność hamowania jest bardzo dobra. Natomiast w Kawasaki zabrakło niestety fabrycznie stalowego oplotu, mamy tutaj oplot gumowy, więc oczywiście przy ostrym torowaniu na pewno temperatura będzie to miała wpływ na pogorszenie jednak skuteczności hamowania. Co do elektroniki tych motocykli, jeżeli chodzi o Kawasaki, mamy tutaj to, co musimy mieć, czyli ABS, kontrolę trakcji. Mamy tutaj quick shifter, który działa tylko w górę. Dlaczego? Z uwagi na klasyczną mechaniczną przepustnicę. Nie mamy tutaj systemu ride-by-wire, a mamy tutaj linki, za pomocą których otwierana i zamykana jest przepustnica. Więc jest to dość już, można powiedzieć, archaiczne rozwiązanie, ale na pewno rozwiązanie sprawdzone, które sprawdza się dobrze w praktyce. Jest po prostu bezawaryjne. To ciekawe, Kawasaki w wielu aspektach poszło bardzo w klasykę. Zwróćcie sobie uwagę na ten element. To jest linka do regulacji niskich obrotów, więc no jakby jest to element, który no wygląda jak na nowoczesny motocykl, troszeczkę jakby tutaj nie pasował. Natomiast na pewno jest to proste rozwiązanie, na pewno jest to rozwiązanie skuteczne, choć już coraz rzadziej spotykane. Ale wydaje mi się, że Kawasaki tutaj w ten sposób chciało zasygnalizować, że te motocykle, czyli Ninja 636, przez chwilę były uwielbiane przez stunterów, uwielbiane przez osoby, które wykorzystywały ten motocykl nie do szybkiej jazdy, ale do ekstremalnej jazdy na przednim, tylnym kole, wykonywanie niesamowitych ewolucji. I takie podnoszenie wolnych obrotów było bardzo, bardzo potrzebne. Podobnie, co ciekawe, Kawasaki ma śmiesznie skonstruowany zbiornik paliwa. Mamy tutaj takie wgniecenie w tym zbiorniku. Kiedyś stunterzy specjalnie te swoje 636 wbijali młotkiem tak, żeby zrobić tutaj miejsce, ale żeby można było sobie na tym zbiorniku posadzić tyłek, przerzucić nogi przez kierownicę i jeździć na kole. To miejsce miało być wyprofilowane specjalnie po to, żeby jazda na kole z nogami przerzuconymi przez kierownicę była łatwiejsza. Ale Kawasaki zostawiło ten element, który trochę nawiązuje do takich właśnie do takiego stylu, choć oczywiście nikt aktualnie nie będzie raczej fabrycznej Ninży w takim celu wykorzystywał, ale co ciekawe, ten patent sprawdza się również w przypadku sportowej pozycji na motocyklu, gdzie złożeni, gotowi do szybkiej jazdy, mamy tu więcej przestrzeni, aby położyć się wygodnie na zbiorniku i nie dotykać kaskiem, brodą kasku, szczęką kasku do zbiornika paliwa, tak żeby tego miejsca było więcej, żebyśmy mieli więcej miejsca na manewrowanie. Także tu pod tym kątem fajne, klasyczne rozwiązania. Sami już decydujcie, czy to nie są zbyt klasyczne rozwiązania, czy w motocyklu z 2025 roku nie chcielibyście mieć troszkę już nowocześniejszych rozwiązań, na przykład quick shifter, który działa w górę i w dół. Więc co do elektroniki, mamy tutaj oczywiście kolorowy wyświetlacz, TFT, kontrolę trakcji, którą możemy sobie zmieniać w wielu poziomach oraz ją wyłączyć. Natomiast nie mamy tutaj IMU, więc komputer nie rozpoznaje, czy jesteśmy w złożeniu, czy nie. Więc jeżeli chodzi o elektronikę, która pilnuje i pomaga nam w jeździe tym motocyklem, tu zdecydowanie Yamaha odrobiła dużo bardziej lekcję. Mamy tu oczywiście IMU 6-osiowe, które sprawdza, w jakim położeniu motocykl się znajduje. Kontrola unoszenia przedniego koła, kontrola ABS-u w złożeniu, kontrola slajdu przy złożeniu w zakręcie. Oczywiście quick shifter trzeciej generacji, który nie tylko działa w górę i w dół, ale też niezależnie od położenia gazu działa, czyli możemy sobie bieg redukować przy otwartej przepustnicy. Więc na pewno pod kątem zaawansowania elektronicznego zdecydowanie Yamaha tutaj dużo lepiej ten motocykl przygotowała. Oczywiście też jest możliwość instalacji aplikacji do badania parametrów torowych. Podobnie są też funkcje codzienne, które codziennie możemy wykorzystywać, typu tempomat, typu nawigacja, typu komunikacja z telefonem komórkowym. Oczywiście, przepraszam, w Kawasaki również jest komunikacja z telefonem komórkowym, natomiast jest to komunikacja bardzo podstawowa. Więc
Podsumowując, tutaj mamy zdecydowanie bardziej nowoczesny motocykl. Tu mamy motocykl z charakterem, który ma wiele cech motocykla klasycznego, motocykli sportowych z dawnych lat. Oba motocykle wyglądają pięknie. Linia Kawasaki jest świetna, nawiązuje do ZX-10. Widać te ostre przetoczenia, ostre ślady i oczywiście centralnie wlot powietrza, system Ram Air, który powoduje, że doładowane powietrze trafia do airboxa i zwiększa tą moc przy większych prędkościach. W przypadku Yamahy tu jest troszkę ściema, tu mamy lampę i ten kanał w żaden sposób nie doładowuje nam dynamicznie motocykla. To jest po prostu imitacja, tam jest wrzucona po prostu lampa, a całe powietrze zasysane jest pod zbiornikiem. Więc reasumując, tutaj maszyna bardziej nowoczesna, maszyna, która może być dedykowana do użytkowników, którzy jeżdżą nie tylko szybko, sportowo na torze, ale również tą niezbyt wygodną maszyną będą chcieli jeździć na co dzień. Tutaj mamy sporta z krwi i kości, maszynę, która jakby kocha wysokie obroty, która ma dużo naleciałości ze ścigaczy z dawnych lat. Na pewno będzie maszyną trwałą, bezawaryjną, nieprzekombinowaną. No i słuchajcie, wygląda przepięknie. Jest to motocykl, który w tym limonkowym malowaniu wygląda rewelacyjnie i po prostu bardzo, bardzo się podoba. Uważam, że na jazdę na torze ZX-6R dla fanów tej klasycznej motoryzacji sprawdzi się lepiej. Dla fanów elektroniki, dla fanów świetnych rozwiązań, ale też bardzo dobrych parametrów jazdy, R9 będzie dużo lepszym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli Wy chcecie sprawdzić, zapraszamy do salonu Moto46, gdzie będziecie mogli zobaczyć na żywo jedną i drugą maszynę, przysiąść się, zobaczyć, która dla kogo jest lepsza i sami zdecydować. Także to by było na tyle. Krótkie porównanie dwóch maszyn pod względem parametrów. Co do samej sportowej jazdy, już te maszyny trzeba byłoby zestroić na torze i zobaczyć, która zachowuje się na torze lepiej. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Nie wrzuciłem, że